Now, when we think about aging and healthy aging, we have perhaps preconceived ideas in our mind what it looks like. Więc jeśli mówimy o starzeniu się i o zdrowym starzeniu się, to pewnie mamy już jakieś koncepcje w swoich głowach. And for centuries, we've been fascinated about how to stay young. Przez wieki byliśmy zafascynowani, jak to zrobić, żeby pozostać młodymi. And this has actually been captured in art. This is the fountain of youth. I to było również też umieszczone, zachowane w sztuce. I tutaj widzimy fontannę młodości from the 16th century. z XVI wieku. So you see people arriving here in all sorts of transport. Widzimy ludzi tutaj z tej strony przyjeżdżających do fontanny różnymi środkami transportu. So this is Uber. To jest Uber. This is Uber from the 16th century. Z XVI wieku. They get into the fountain of youth and then they come out the other side and they're cured, they're young again. Więc wchodzą do tej fontanny młodości i wychodzą z drugiej strony uleczeni, znowu są młodzi. Jakiś adres? So I'm very, being British, we're very honest, about Brexit. Fantastic. Więc jako Brytyjczycy jesteśmy bardzo uczciwi, na przykład w sprawie Brexitu, świetna sprawa. Fantastic. The fountain of youth doesn't exist. It doesn't exist. Fontanna młodości nie istnieje, bardzo mi przykro. Yeah. But what I'll do today is to give some other ideas that may help replace the fountain of youth. Ale dzisiaj przekażę Państwu parę pomysłów, które mogą zastąpić fontannę młodości. So this is what we will look at during the next, we have 90 minutes together. Więc mamy 90 minut przed sobą. We're going to look a little bit about aging, what it means. Spojrzymy trochę na to, czym jest starzenie. And then I have to introduce some important terms that are applicable to animals and to humans as well. Później wprowadzę parę istotnych terminów, które są ważne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. But we have some slides that help explain that. Mamy slajdy, które pomogą to wyjaśnić. And then I want to actually use a very important intervention in human life, which is a real life example of healthy aging. I will then use an example about healthy aging in humans. I później użyję przykładu zdrowego starzenia się u ludzi. It's a very difficult translation. It's okay. And then I'm going to look at 3 important diseases of dogs and cats where we can intervene and improve their aging and their health. Następnie podam 3 przykłady chorób u psów i kotów, gdzie możemy tutaj mieć swój wpływ na ich starzenie się i na ich zdrowie. And then I'll just give you some very simple ideas that involve actually the veterinarian and ideas that can help you help your dogs and cats age in a healthy way. Później dam kilka pomysłów, takich też weterynaryjnych, które pomogą waszym zwierzętom starzeć się w sposób zdrowy. But very importantly, at the back of your mind, think about your own healthy aging. Ale bardzo ważne, żebyście cały czas z tyłu głowy mieli tę koncepcję, że myślimy też o swoim zdrowym starzeniu się. You all look very young to me, so you're doing very. Must be something in the Polish air. Wszyscy wyglądacie bardzo młodo, więc to musi być coś specjalnego w polskim powietrzu. But what I want to do now is just talk one slide on aging. Więc teraz jeden slajd poświęcam samemu starzeniu się. I get the impression that when we think about aging, we think aging is a very negative consequence of our life. Mam takie wrażenie, że kiedy myślimy o starzeniu się, to mamy w głowie takie bardzo negatywne skojarzenia. This is a very British thing to say. To jest bardzo brytyjska rzecz, którą powiem teraz. In England, if they say, "How are you feeling?" and you don't feel very good, W Anglii, kiedy powiesz, jak się czujesz i nie czujesz się zbyt dobrze, you say, "I feel so old." to mówisz, czuję się tak staro. Yeah. And so we typically associate age and aging with very negative thoughts. Więc zazwyczaj utożsamiamy starzenie się i starość z bardzo negatywnymi myślami. So what we need to do is to rethink about aging as a natural, normal process
that can in fact be very healthy. Więc musimy trochę zmienić myślenie o starzeniu się jako o normalnym, naturalnym procesie, który może być też zdrowy. So it's a natural, normal process that starts off from actually when we're born until the very end. It's a progressive, natural process. Więc jest to bardzo postępujący, naturalny proces, który zaczyna się w momencie naszych narodzin i trwa aż do samego końca. Yes, and changes take place, and we'll talk about some of those changes. Oczywiście zmiany mają miejsce i o nich też będziemy mówić. But what we're interested in is how to make aging a very positive experience. Ale jesteśmy tu zainteresowani tym, żeby starzenie się stało się bardzo pozytywnym doświadczeniem. And very importantly, the one key message is aging it's not a disease. I bardzo ważne tutaj jest przesłanie, że starzenie się nie jest chorobą. So if I have a cold, I say I have a cold, Jeśli jestem przeziębiony, to mówię jestem przeziębiony, but I don't say I have aging. ale nie mówię mam starość. Yeah. Tak. So it's not a disease. Więc to nie jest choroba. And now we'll just explore the huge opportunity that you have to influence aging in your lives and in your pets' lives as well. I teraz omówimy tę wielką możliwość, jaką mamy, mogąc wpłynąć na to starzenie się zarówno w naszych życiach, jak i w życiach naszych zwierząt. There was a study done in Denmark on twins, on human twins, W Danii przeprowadzono badanie na bliźniakach, ludzkich bliźniakach, because obviously they share the same genes, the same genetics. ponieważ oni mają te same geny w sobie. So they looked at just over 2,800 twins, Więc przebadano 2,800. 2800 par bliźniąt. A lot of twins, a lot of twins. Bardzo dużo bliźniąt. And then they studied them through their life. I badano je przez całe ich życie. At the end, they were able to say that 25% of aging, of life, Na końcu można było stwierdzić, że 25% starzenia się w ciągu życia was controlled by genetics, by the DNA. było faktycznie kontrolowane przez geny, przez DNA. But importantly for you, 75% is not controlled by genetics, Ale to, co jest dla nas ważne, to 75% nie jest kontrolowane przez geny. which means you have a huge potential to influence 75% of the aging process. To znaczy, że mamy bardzo dużą możliwość wpływania na te 75% procesu starzenia się. So that 75% can be nutrition, Więc to 75% to może być odżywianie, healthcare, służba zdrowia, czyli dbanie o zdrowie. it can be the environment, pollution. To może być środowisko, zanieczyszczenia. So this is what we focus on. We're going to focus on 75% of what we can influence. Więc na tych 75% będziemy się skupiać. And now I'm going to talk about you, the lovely Polish people. Więc teraz trochę wspomnę o was, wspaniałych Polakach. Polskich Polakach. Very nice people, very nice people. The British are quite nice as well. Brytyjczycy też są fajni. And I have some data from Poland. So this is your life expectancy. So how long are you hoping to live for? Więc to są dane z Polski. Tutaj jest przedstawione, jak długo mamy nadzieję żyć. So in 1950, the life expectancy was just under 60 years. Więc w 1950 przewidywana tutaj długość życia to było 56 lat prawie. And now it's just under 80 years. W tym momencie to jest troszeczkę poniżej 80 lat. And if you are here in 2100, A w 2100 roku it's under 90, just under 90 years. jest troszkę poniżej 90 lat. So you can see here that life expectancy is increasing. Więc tu widzimy, że ta przewidywana długość życia rośnie. It's because for many reasons
So investment in hospitals and doctors, I to jest z powodu kilku czynników, więc inwestycje w szpitale, w lekarzy. you're more aware about health issues, Jesteśmy bardziej świadomi problemami zdrowotnymi. there's more willingness and ability to treat. Więcej jest chęci też leczenia się. We can diagnose conditions earlier with MRI and CT scans. Więc możemy też diagnozować wcześniej dzięki rezonansom czy tomografii komputerowej. So there's many aspects that have improved our life. Więc jest wiele aspektów, które poprawiły nasze życie. And this is your government is spending a little bit more money each year on healthcare. So this is the spending of the Polish government on healthcare. I tutaj są wydatki polskiego rządu na opiekę zdrowotną, więc one rosną z każdym rokiem też. And education and the fact that we stop doing certain things also helps. Edukacja i to, że przestaliśmy robić niektóre rzeczy, też pomaga. So we can see here, I just chose smoking. We can see a dramatic reduction in smoking. Więc tutaj widzimy na przykład bardzo drastyczny spadek, jeśli chodzi o palenie. So that's what you are doing to help extend your lifespan, your length of life. I to jest to, co my robimy, próbując wydłużyć nasze życie. And in fact, we share many of these activities with our pets as well. I tak naprawdę wiele z tych aktywności dzielimy razem z naszymi pupilami. So we see in Poland you have a lot of dogs, 7.5 million dogs, 6.5 million cats. W Polsce mamy dużo psów i kotów. We see a lot of popularity with the small breeds. Widzimy dużą popularność małych ras. I don't know in Poland what the French bulldog is. Woof. Tak, w Polsce buldożek francuski po prostu rośnie. Yeah, in the UK now the French bulldog is the #1 new breed registered with the Kennel Club. A w Wielkiej Brytanii ten buldożek francuski jest zarejestrowany jako pierwsza rasa, najbardziej popularna. We recognize there are some problems with these types of breeds, but we won't talk about that today, but we are seeing a shift towards smaller breeds of dogs. Wiemy, że jest trochę problemów z tymi rasami, one mają swoje problemy, ale nie będziemy się tutaj na tym koncentrować dzisiaj, ale zauważamy ten trend w kierunku małych ras. And very importantly, a lot of what I'll say is summed up by this puppy and this kitten, that when we think about healthy aging, we need to start when they're young. Wszystko, o czym będę mówić, jest właściwie skupione w tych tutaj szczeniaczku i kociaczku, bo myśląc o zdrowym starzeniu się, musimy zacząć, kiedy one są jeszcze młode. So that's a little bit about your health, and we start to talk now in more depth about aging. Więc trochę mówiliśmy o waszym zdrowiu, a teraz zaczniemy się zagłębiać w temat starzenia się. So now I have to introduce a few new terms to you, but it's important because these really capture what I want to talk about today. Więc teraz muszę wprowadzić kilka terminów nowych i istotnych dla dalszego tutaj prowadzenia tego wykładu. So the first term that I want you to think about, which captures healthy aging, is a term called health span. Więc pierwszym takim terminem jest właściwie to jest taki czas trwania zdrowia. Has anybody heard of health span? Czy ktoś o tym kiedyś before? słyszał wcześniej? Pani słyszała? No. My nie słyszeliśmy. No. No. Okay. It's not something that I just dreamt up last night. To nie jest coś, co mi się wczoraj przyśniło. It's a relatively new term which is looking to talk about your whole life and the health that you have in your life. To jest dosyć nowy zwrot, który mówi o tym, o naszym życiu i o tym zdrowiu, które mamy w czasie życia. So health span is that period of your life when you are relatively free of serious disease. Więc ten czas trwania zdrowia to jest taki okres w życiu, kiedy jesteśmy wolni od dość poważnych chorób.
So we hope that everybody has a very long health span. Więc wszyscy mamy nadzieję, że ten okres będzie bardzo długi w naszych życiach. So health span isn't just talking about old people, it's your whole life. Więc to nie jest coś, co mówi tylko o starszych osobach, ale to dotyczy całego naszego życia. But we do tend to really think about it becoming more important as we get older. Ale myślimy o tym, że jest to bardziej istotne w momencie, kiedy zaczynamy się starzeć. So when we talk about healthy aging, we want to talk about extending the health span. Więc jeśli mówimy o zdrowym starzeniu się, to tak naprawdę mówimy o tym, żeby przedłużyć ten okres trwania zdrowia w naszym życiu. So you not only live longer, but you live healthier as well. Więc nie tylko żyjesz dłużej, ale żyjesz zdrowiej. And we can apply the same term to our dogs and cats. I możemy ten sam termin zastosować przy naszych psach i kotach. So when we think about our dogs and cats, what we want to do, what we don't want to do is just add more years onto their life. Więc myśląc o naszych zwierzętach, nie chcemy tylko dodać większej liczby lat do ich życia. What we want to do is add more life to each year. To, co chcemy zrobić, to dodać więcej życia do każdego roku. So we don't want to get a 17-year-old cat that suffers for 4 years with kidney problems. Więc nie chcemy mieć 17-letniego kota, który już od 4 lat cierpi na chorobę nerek. So we want to try and extend the lives of our dogs and cats, but we want to make sure that they are healthy during that entire period. Więc chcemy starać się wydłużyć długość życia naszych psów i kotów, ale chcemy przede wszystkim skupić się na tym, by były jak najbardziej zdrowe przez cały ten okres. And this is where the veterinarians come in. They're very, very important in this. I tutaj bardzo ważni w tym są lekarze weterynarii. There are now, literally in the last 2 weeks, Dosłownie w ciągu ostatnich 2 tygodni there's new news coming from the veterinary profession. Pojawia się nowość, tutaj jakieś nowinki ze świata weterynarii, Which is using artificial intelligence, czyli użycie sztucznej inteligencji, so computers, więc komputerów, to predict when cats are going to potentially develop kidney disease. by przewidzieć, kiedy koty mogą... Słucham? Kiedy u kotów rozwinie się niewydolność nerek. Exactly. The idea is, as in our lives, is prevention is better than cure. Tak jak w naszych życiach zapobieganie jest ważniejsze niż leczenie. So this will look to extend the health span of cats. Więc to ma na celu właśnie przedłużenie tego okresu zdrowia u kotów. So we're seeing artificial intelligence actually helping veterinarians with their patients. Więc tu widzimy, jak sztuczna inteligencja pomaga lekarzom weterynarii z ich pacjentami. So now the question is, how can we improve the health span of our pets? Więc teraz pytanie brzmi, jak możemy wpłynąć i polepszyć ten okres zdrowia u naszych zwierząt. But this is also applicable to you and your health span as well. Więc to również tyczy się was i waszego okresu zdrowia. So now I have to introduce a second relatively new concept and term. Więc teraz muszę wprowadzić kolejny dość nowy koncept i termin. And this is something called a life course perspective. I to jest tak zwana perspektywa ciągu życia. A terrible English name, I know. I can't. It's a name that I didn't make up. It's something that comes from the literature. To jest straszne tutaj ta nazwa angielska i to nie jest coś, co ja wymyśliłem, ale to jest z literatury. And to make it really simple, it's talking about there are certain opportunities in our lives, especially when we're young. I to mówi przede wszystkim o tym, że są okazje w naszym życiu, zwłaszcza w momencie, kiedy jesteśmy młodzi, That we can take advantage of z których możemy skorzystać,
but we may not see the benefit to our lives ale możemy nie widzieć ich korzyści w naszym życiu, until maybe 50 or 60 years later. aż do momentu, kiedy będzie już 50-60 lat później. I'll give you a very, very good example very shortly. Dam wam dobry, krótki przykład. So a life course perspective describes early life events Więc ta perspektywa ciągu życia mówi o early life events? events that take place early in Tak, life. o takich wydarzeniach, które mają miejsce we wczesnym etapie życia, That benefit you, but not for another 50 or 60 years. które przynoszą korzyść, ale nie przez następne 50-60 lat. So one good example is when I was 20 years old, Więc jednym dobrym przykładem jest, kiedy ja miałem 20 lat, somebody said you must save for your pension. ktoś mi powiedział, musisz odkładać na emeryturę. At that age I thought, why do I need a pension? W tym wieku myślałem, po co mi emerytura? It's for 50, 60 years time. To jest dopiero za 50-60 lat. But what I didn't realize that was a great opportunity to benefit my life in 50 or 60 years time. Ale tego, czego nie wiedziałem, to, że mogę właśnie, to jest świetny sposób, by skorzystać z tego za jakieś 50-60 lat. So now we're talking about investing in health at an early age. Więc mówimy teraz o inwestycji w zdrowie w młodym wieku. And then when you're 50, 60 years later, you take that benefit out. Więc, You take that benefit out for yourself. więc żeby móc skorzystać z tego właśnie, z tej inwestycji za te 50-60 lat. So we'll look at one example which affects all of us, men and women. Więc spojrzymy teraz na jeden przykład, który dotyczy nas wszystkich, kobiet i mężczyzn. So now we're going to start to focus on our pets again. Więc na razie skupimy się na naszych zwierzętach. This could be a cat, it so happens to be a dog, but it could be a cat. To równie dobrze mógł być kot. Tutaj akurat na obrazku jest pies, ale mógłby to być też kot. So we typically think about puppy, adults and senior dogs. Więc zazwyczaj myślimy o szczeniaku, dorosłym psie i starszym psie. We think about interventions that we can do at the puppy age. Myślimy o tych interwencjach, które możemy zrobić w wieku szczenięcym. So nutrition is very important for puppies and kittens. Więc odżywianie jest dla nich bardzo istotne. Vaccination, Szczepienie, deworming against parasites, odrobaczenie, socialization, very important. socjalizacja A też very jest bardzo important ważna. window, a very small window. How many weeks do you have to really socialize a puppy? The first. The first like 8-12 weeks. Yeah. Więc mamy Because pierwszy. you need to go through the early stage of socialization, and the owner who should keep him, Yeah. later. Więc mamy pierwsze 8 do 12 tygodni na wprowadzenie pierwszej socjalizacji w życiu zwierzęcia. So this is a very important window and opportunity, Więc to jest bardzo ważne takie okno i but it's a możliwość, okazja. very short window. A jest to bardzo wąskie okno. And then we have adult, so Później- we have weight, exercise and nutrition again. Potem mamy dorosłego osobnika, więc tutaj jest waga, ćwiczenie i odżywianie. And then senior, we can think about the joints, I u zwierzęcia seniora możemy myśleć o stawach, the teeth, o zębach but also nutrition. i również odżywianiu. So I can encourage all of you to talk to the pupil representatives about their puppy and their kitten nutrition and their adult nutrition as well. Więc tutaj, sorry. I just encourage everybody to talk to the pupil representatives about the puppy and kitten nutrition. Więc tutaj, sorry, I don't get that. Jakby tutaj chodzi o mówienie o odżywianiu, że jest to bardzo istotne. But it's important to say that each one is a very separate and important window of opportunity. Ale ważne jest, żeby zaznaczyć, że każde z tych okien to są osobne okna okazji. But you should not see them as separate entities.
Ale tak naprawdę nie powinniśmy ich widzieć jako zupełnie osobne twory. The puppy provides a very strong foundation Szczenie jakby dostarcza bardzo ważnych fundamentów for the adult, dla dorosłego osobnika, and the adult creates a strong foundation for being a senior. a dorosły buduje fundamenty pod bycie seniorem. So we need to think about life stages as a single continuum, as a single line. Więc musimy myśleć o tych fazach życia jako jednej linii. So this life stage is a very important step to this life stage. Więc ta faza życia jest bardzo ważnym krokiem do tej fazy życia, And this life stage is a very important step to here. a ta faza życia jest bardzo ważnym krokiem dotąd. We shouldn't think of them as being entirely separate. Nie powinniśmy myśleć o nich jako zupełnie osobnych rzeczach. But this, very importantly, is the key life stage, the key window. Ale to jest tak naprawdę kluczowe okno. So that's a little bit about our cats and our dogs. Więc to jest troszeczkę o naszych psach i kotach. But now I want to come back and talk about all of you, all of us, men and women. Ale teraz chcę znowu wrócić do mówienia o nas wszystkich. And I want to use a real life example of a life course perspective in humans. I użyć takiego prawdziwego, z życia wziętego przykładu. So how many of you have heard of osteoporosis? Kto słyszał o osteoporozie? Yeah. It affects women, but it affects men as well. To dotyczy kobiet, ale również mężczyzn. Yeah, men as well. So this is osteoporosis in humans. Więc to jest osteoporoza u ludzi. So what happens with age is we lose bone strength. Więc z wiekiem tracimy siłę kości. So the bones become thinner, Kości stają się chudsze and unfortunately it means it's easier to break the bone. i niestety to znaczy, że łatwiej jest ją złamać, taką kość. So this is in a aging patient, and it's broken the top of the thigh bone. Więc to jest u starzejącej się osoby i tu jest złamanie główki, chyba panewki kości udowej. So it can be a big problem. Więc It to can be a może big być problem. duży problem. There's many different risk factors. Jest wiele czynników ryzyka. So age, Wiek, genetics, genetyka, sex. So it's płeć. more risk in aging females than aging males. Jest większe ryzyko u starzejących się kobiet niż u mężczyzn. But there's also what they call variable risk factors. Są również zmienne czynniki ryzyka, Yeah, so things like nutrition and jak exercise. odżywianie się, ćwiczenia. And I have some data in Poland from 2005, so just 17,500 disc hip fractures. W Polsce w 2005 roku było tyle złamań biodra. That doesn't include arm fractures or shoulder, disc hip fractures. I to tylko złamania biodra, więc żadnych innych części ciała. And I'm very sorry to say, over the age of 50, then women are almost 2 times more at risk than men. I niestety powyżej 50 roku życia kobiety mają niemal dwukrotnie większe ryzyko niż mężczyźni. And then it costs quite a lot in the hospital system in terms of time and nursing and money. Więc to dużo kosztuje, jeśli chodzi o hospitalizację i zarówno czasu, jak i pieniędzy. And then when you get home, you will also need some extra support because of some of the mobility problems. I następnie po powrocie do domu również potrzebna będzie dodatkowa pomoc ze względu na problemy z poruszaniem się. But now I have a question to you. Teraz mam pytanie do Was. When do you think is the most important age in your life that can help you with against osteoporosis? So when is the most important window in your life that can help reduce the risk of osteoporosis? Kiedy jest ten najważniejszy okres w życiu, kiedy możemy zapobiec osteoporozie?
16. Teenage. 14 lat. Teenagers. Yeah. Mhm. What age? So Jaki wiek? Until you're 1 year old. one year old, teenagers, 20. 20. Teenagers. U ludzi. In dogs 1 year. Yeah. We're talking about humans now. Mówimy o ludziach teraz. We don't tend to see these changes in our dogs. Nie spotykamy takich zmian u naszych psów. We don't get things like menopause happening in dogs. Nie mamy czegoś takiego jak menopauza u psów. Yeah. Yeah. Okay. Have you seen my next slide? Czy widziała Pani mój następny slajd? So you're quite right that in boys and girls, Zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt, up to puberty, the rate of bone strength is quite low. do momentu dojrzewania ta siła kości jest dosyć niska. But once puberty starts, a little bit younger in girls and boys, then you get a rapid uptake of bone strength. Ale w momencie rozpoczęcia okresu dojrzewania następuje gwałtowny wzrost siły kości. So starting around about 12.5 years for girls and 14 years for boys, Więc mniej więcej w 12 roku życia u dziewcząt i 14 u chłopców we suddenly get an increase in bone strength. widzimy wzrost siły kości. Then within 4 years of that start, Więc a następnie w ciągu 4 lat od tego rozpoczęcia you've got 95% of your adult bone strength. mamy już około 95% wytrzymałości kości dorosłego człowieka. So before you're 20 years of age, you have got a significant amount of bone strength that you need when you're 50 and 60 years of age. Więc nim skończymy 20 lat, mamy już znaczną ilość tej siły i wytrzymałości kości, której potrzebujemy później w wieku lat 50-60. So this is a very important window. To jest bardzo istotne okno. So if you miss this window, I jeśli je przegapimy, you miss a good chance of having strong bones in 50 or 60 years. tracimy bardzo dużą szansę posiadania wytrzymałych kości mając 50-60 lat. So there's many studies out there Jest wiele badań na ten temat, that show that a significant proportion of the bone strength które pokazują, że znaczna ta proporcja siły wytrzymałości kości is influenced by lifestyle. jest, ma na nią wpływ styl życia. So you have genetics, Więc to jest genetyka, but you also have many other factors that can be positively influenced. ale jest też wiele innych czynników, na które możemy pozytywnie wpłynąć. So I imagine that in Poland there's a lot of education taking place with young children. Więc zakładam, że w Polsce jest dużo edukacji młodzieży And their parents i rodziców about calcium intake and physical activity. na temat spożycia wapna i aktywności fizycznej. These two are very important in helping the bones become strong when they're teenagers. To jest bardzo istotne dla kości, by stały się silne w momencie, kiedy są nastolatkami. There is also a role for vitamin D intake. Jest również rola spożycia witaminy D. Actually, there's also care about fizzy drinks because, fizzy drinks. Tutaj jest też taka ostrożność, żeby zwracać uwagę na te napoje gazowane. It's been shown that drinking a lot of fizzy drinks Badania udowodniły, że spożywanie dużo napojów gazowanych can influence the excretion of calcium through the urine. Can increase calcium excretion through the urine. może zwiększyć wydalenie wapna. And also in some countries, sunlight exposure is very important. W niektórych krajach również ekspozycja na słońce jest istotna. Not in Poland. You have sunshine all the year. Nie w Polsce, mamy tu słońce cały rok.
In England, a big problem with sunlight exposure. W Anglii jest to bardzo duży problem. We need sunlight to help create vitamin D, which helps to create strong bones. Potrzebujemy słońca, by móc wytworzyć witaminę D, która jest potrzebna mocnym kościom. So very importantly, it's the teenagers that are the important window of opportunity. Więc tak naprawdę nastolatkowie są tym ważnym oknem możliwości. But the benefit is not seen until 50 or 60 years later. Ale korzyść widzimy dopiero za 50-60 lat. So this is like my pension story. Więc to jest trochę jak moja historia o emeryturze. When I was their age, why do I save for a pension? Kiedy byłem w tym wieku, po co miałbym odkładać na emeryturę? But I didn't realize that this is why you save for a pension, Ale nie wiedziałem, że to właśnie dlatego odkładam. because you need it when you get to this age. Ponieważ potrzebuję tego, gdy jestem w tym wieku. So that's a real life example of life course perspective in humans. Więc to jest życiowy przykład tego kursu życia, perspektywy. So now we're going to come back and talk about dogs and cats again. Więc teraz wrócimy ponownie do psów i kotów. And we're going to look at three very specific diseases, I spojrzymy na 3 bardzo specyficzne, konkretne choroby. and each one of them can be influenced by this life course perspective approach. Więc i każda z nich może być, możemy na nią wpłynąć, mając to podejście perspektywy życia. So these are very common diseases. I to są bardzo znane choroby. They're very debilitating diseases, harmful welfare. So they affect, Bardzo szkodliwe. they Choroby. affect the welfare of the animal. Tak, wpływają na dobre samopoczucie, kondycję zwierzęcia. And two of these diseases are really preventable. I 2 z nich są naprawdę, możemy im zapobiec. So we'll look at opportunities that you can practically implement in the lives of your dogs and cats. Więc spojrzymy na te możliwości, które możemy zastosować w życiu naszych psów i kotów. But it's very important that we involve the veterinarian because they are going to be central to helping you. Ale bardzo ważne, by zaangażować do tego też lekarzy weterynarii, bo będą bardzo głównym źródłem pomocy dla nas. So now we're going to look at a study that's just recently been published, Spojrzymy teraz na niedawno opublikowane badanie, which looked at almost 500,000 dogs, które przebadało prawie 500 000 psów and it looked at their clinical records. i spojrzało na ich badania kliniczne. So these days, veterinarians keep clinical records on computers. Więc w dzisiejszych czasach lekarze weterynarii mają te wszystkie badania kliniczne u siebie na komputerze. So it's very easy to pull data out of the computer very quickly. Więc łatwo i szybko jesteśmy w stanie wydobyć te dane z ich komputera. And they were very interested in about 9 very common diseases. I w tym badaniu skupiono się na 9 bardzo popularnych chorobach. And they found the most common, the top 3 diseases were dental disorders, I w pierwszej trójce tych chorób znalazły się choroby zębów, being overweight or obese, nadwaga bądź otyłość. and this is just in dogs, but the favorite one for vets is the anal sac disorder. No i to jest co prawda tylko u psów, ale jest to choroba odbytu. Terrible. Straszna. Gruczołu około odbytowego. Dobrze, przepraszam. So these were the most common disorders in all of those dogs. Więc to były najbardziej znane te choroby u psów. Then they were interested in those disorders which were causing the most discomfort. Następnie skupiono się na chorobach, które powodowały największy dyskomfort w zwierzęciu. And from that they said the 3 top disorders that cause the most discomfort and problems I z tych, które najwięcej sprawiały problemów i dyskomfortu,
were dental disease, W pierwszej trójce były choroby zębów, overweight and obesity, nadwaga i otyłość and osteoarthritis. i choroba zwyrodnieniowa stawów. Tak. So this is in dogs, but what I'm going to say is also applicable to cats as well. Więc to było badanie dotyczące psów, ale to, co powiem, również tyczy się kotów. So it's very similar between the two species. Jest to bardzo podobne w tych obu gatunkach. So this is very bad dental disease. Więc to jest bardzo poważna choroba zębów. You see this, this is the tartar, the calculus, Więc to jest kamień nazębny, yeah, that is attached to the tooth very, very firmly. jest bardzo mocno przytwierdzony do zęba You can't toothbrush this away. i nie da się tego wyszczotkować. The vet has to use the ultrasound, the descaler. Yeah. Trzeba użyć skalera. Scaler, yeah. Zzz, I'm sure I have it done on my teeth. Ja robiłem to też na swoich zębach. Overweight, obesity, Nadwaga, otyłość and osteoarthritis, so a normal knee. i choroba Dog zwyrodnieniowa stawów. Tutaj normalne kolano. And you can see here, this is osteoarthritis, on the kneecap. I tutaj widać to zwyrodnienie na kolanie. And there's bits of new bone here. Tu są kawałki nowej kości. So these are our three main problems, and we're now going to look at each one separately. I teraz spojrzymy na każdy z tych trzech głównych problemów osobno. But again, I come back down to the most important window Ale teraz wracam do tego najbardziej ważnego okna, is the first window, czyli tego pierwszego, is the puppy and the kitten. czyli szczenie i kocie. All of these conditions are what we call progressive. Wszystkie te choroby są narastające. So if you don't really do anything, they will continue to progress to get worse and worse and worse. Więc jeśli nie zrobimy nic, to one będą tak narastać i się pogarszać. They also tend to be what we call chronic, so they take a long time. One są również chroniczne, więc zajmują dużo czasu, trwają długo. But the good news is that dental disease and obesity can be reversed. Ale dobra wiadomość jest taka, że choroby zębów, jak i otyłość mogą być odwrócone. We can't reverse osteoarthritis, Nie możemy odwrócić zwyrodnienia stawów, but we can give drugs and some other types of support that help the dogs and cats. ale oczywiście możemy wprowadzić leki i w jakiś sposób pomóc. So this puppy kitten life stage is very important. Więc bardzo ważny jest ten stadium szczenięcia i kocięcia. It, remember, creates a strong foundation for the adult. I to tworzy mocne fundamenty dla dorosłego osobnika, And even for the senior patient. a również dla starszego już pacjenta. But it's a relatively short window. Ale It's to a dosyć small krótkie, wąskie okno. So we'll look at how you can influence that window. Więc spojrzymy teraz, jak możemy wpłynąć właśnie na to okno. So this is when we start saving for a pension. To jest ten moment, kiedy zaczynamy odkładać na emeryturę. So now we'll just look at trying to give you some practical examples of what you can do. Teraz spojrzymy na praktyczne rady, co możemy zrobić. So here we have the birth of the puppy or the kitten, Tu mamy narodziny, and then we go into the first, so these are the number of months. tu są numery miesięcy. So we have sort of a teenager here, Mamy tutaj nastolatka and then an adult over here. i dorosłego tutaj. And then we just look at some of the typical reasons why you would go to the veterinarian. I teraz spojrzymy na takie typowe powody odwiedzin u weterynarza. So you can think about the vaccination. Więc są to szczepienia. It varies from, it kind of varies from country to country. To się różni trochę między krajami. We have new guidelines given to us by the World Veterinary Association.
Mamy tutaj nowe wskazania, które dostaliśmy od Stowarzyszenia Weterynarzy, which tells us the age and the type of vaccine we need to give to puppies and kittens. które mówią o wieku i rodzaju szczepionki, które musimy zaaplikować właśnie psom i kotom. So this is really what can happen at a young age. Więc to może się wydarzyć w młodym wieku. Your first vaccination's here, Pierwsze szczepionki tutaj and then a third one when they're a teenager. i trzecia w wieku nastoletnim. You may decide to have the cat or the dog neutered at 6 months of age, Można też zdecydować o sterylizacji, maybe later, może troszkę później niż tu, may never happen, it doesn't have to happen. albo w ogóle. So that's typically going to be your visits to the vets. Więc to będą te typowe wizyty u weterynarzy. But what we can now see are there are important gaps, windows, Ale to, co widzimy, to tu są te wolne przestrzenie, where we should be doing something. kiedy powinniśmy też coś robić. So we call it this early life vacuum Więc to jest to takie wczesne, okno wczesnego etapu życia and a teenage vacuum. i to okno nastoletnie. So what we need to think about doing is how can we monitor the health and the progress of our puppy and kitten during those important times. Więc musimy myśleć o tym, jak monitorować zdrowie naszych psów i kotów w tym ważnym okresie życia. So we can think about more regular checks. Więc możemy myśleć o bardziej regularnych wizytach Now many of these checks you can do. i wiele z tych badań sprawdzających możemy zrobić sami. You may need the veterinarian to show you how to do the checks, Możemy potrzebować lekarza weterynarii, żeby pokazał nam, jak to robić, but many of them are very easy for you to carry out. ale wiele z nich możemy sami przeprowadzić potem. So this is to make sure that this important life stage Więc to jest to, żeby po to, by upewnić się, że ta ważna część życia, means that the puppy becomes an adult czyli ten moment, kiedy szczenie staje się dorosłym, in a very healthy way. jest w bardzo zdrowy sposób. So we can think again about nutrition of the puppy. Więc możemy znowu pomyśleć o odżywianiu szczenięcia. We need to monitor the body weight, and I'll show you an example from your lives. Należy kontrolować jego wagę ciała i pokażę wam później przykład z waszego życia. We can think about deworming, antiparasitic treatment, Możemy myśleć o odrobaczaniu and also teeth. i także o zębach. We'll come back to teeth. Wrócimy do nich. And then as the puppy becomes an adult, we can again think about body weight. I w momencie, kiedy szczenie staje się dorosłym, znowu możemy myśleć o wadze ciała. Again, we can keep an eye on the teeth. Możemy nadal kontrolować zęby And also we can talk about regular general checkups with the veterinarian. i możemy też myśleć o regularnych badaniach generalnych u lekarza weterynarii. So we'll now look at 3 real examples. We'll start off with dental. Więc teraz spojrzymy na 3 teeth. przykłady. Zaczniemy od zębów, Then we'll look at obesity, overweight, następnie nadwaga, otyłość and then we'll finish off with osteoarthritis. i skończymy na tej chorobie zwyrodnieniowej stawów. So we now look at dental disorders in dogs and Więc cats. teraz patrzymy na choroby zębów u psów i kotów. Remember, puppies and kittens are born without teeth. Szczenięta i kocięta rodzą się bez zębów, Then they develop their puppy teeth, their milk teeth. później wyżynają się zęby mleczne And then by about 6 months of age, their adult teeth have all started to come through. i w wieku około 6 miesięcy już wszystkie dorosłe zęby się pojawiły. But we know at a very young age, both cats and dogs can start to develop dental disease. Ale wiemy też, że już nawet w młodym wieku psy i koty mogą zacząć rozwijać choroby zębów. If you brush your teeth, Jeśli ty szczotkujesz zęby, you do brush your teeth. Yes, bo mam you nadzieję, że brush your tak, teeth. robicie to. Within seconds of you stopping brushing your teeth, W ciągu kilku sekund od momentu, kiedy przestaniecie, you will start to get plaque back on your teeth. zaczniecie mieć znowu ten nalot, osad nazębny. So
Exactly the same happens with dogs and cats. Dokładnie to samo zdarza się psom i kotom. But with dental disease, we know smaller dogs under 8 kilograms tend to be more affected. Jeśli chodzi o choroby zębów, to wiemy, że mniejsze psy mogą być bardziej narażone na nie. So Yorkshire Terriers, Więc Yorki, yeah, very small breeds tend to be affected more badly than other breeds. więc te małe rasy mają tendencję do posiadania bardziej tych chorób zębów, przepraszam. And in severe cases, the infection, the bacteria in the mouth, and there's billions of bacteria. I w takich szczególnych przypadkach te miliony bakterii, które mamy w ustach, They can pass into the blood, mogą dotrzeć do krwiobiegu and they can end up in the heart, i dostać się do serca, the liver, wątroby and the kidneys. i nerek. Not good. Niedobrze. So we see here in dogs that by 14 months of age, Więc tutaj widzimy u psów, że w wieku 14 lat, about miesięcy, przepraszam, half of them can have some degree of dental disease. około połowa z nich może mieć już problemy z zębami. Then by 3 years of age, about 80% have dental W disease. wieku 3 lat jest to już około 80%. So this is on their adult teeth, obviously. Więc to już jest na tych dorosłych zębach. In cats, it's about 40% by 14 months of age, U kotów w wieku 14 miesięcy to około 40% and 80% by 3 years of i age. prawie 80% w wieku 3 lat. And if you don't do anything, it's just going to get worse and worse. I jeśli nic nie zrobimy, to tylko będzie się pogarszać. So what we're going to do is just look at an animation now. Teraz obejrzymy krótką animację. So what will happen is that this is a healthy tooth. To jest zdrowy ząb, So this is healthy bone, zdrowa kość, healthy roots, zdrowe korzenie, this is the pink gingiva, the pink to jest gum. zdrowe dziąsło. And what we'll see is that we'll see plaque Zobaczymy osad nazębny, forming on the tooth, który tworzy się na zębie. and then we'll see calculus Potem zobaczymy kamień nazębny, forming on the tooth, tworzący się na zębie. and then eventually we'll see bacteria, W końcu zobaczymy bakterie, we'll see redness and bleeding, zobaczymy czerwoność i krwawienie. that's gingivitis, To jest zapalenie dziąseł. and we'll start to see loss of bone, I zobaczymy też ubytek w kości. and we'll see this in an animation, and this is showing you the steps towards very severe dental disease in dogs and I cats. to pokazuje stadia w tej chorobie zębów u psów i kotów. So we'll start now. So this is plaque, To jest osad nazębny, calculus, kamień nazębny, gingivitis, zapalenie dziąseł, bacteria, bakteria, bone loss. utrata kości. So this is what happens in the teeth of dogs and cats. To się dzieje w zębach psów i kotów. The tooth becomes loose, Ząb zaczyna się chwiać, you have to remove it. trzeba go usunąć. There is a risk of breaking, sometimes the jaw can break Jest ryzyko złamania żuchwy, because you've lost bone, bo straciliśmy kość tutaj. but the infection here Ale ta infekcja can enter the bloodstream. może wejść do krwiobiegu, So that's a severe problem. więc to jest poważny problem. So what do we do? Więc co robimy? Well, we have to start, the number one thing to do is to brush the teeth of dogs and cats. Więc numer 1 przede wszystkim musimy szczotkować zęby psów i kotów. And you have to get the kitten and the puppy used to this. I trzeba przyzwyczaić do tego szczenie i kocie. So your vet can show you how to do this. Więc twój lekarz weterynarii może ci pokazać, jak to zrobić. We have special toothbrushes for cats and dogs. Mamy specjalne szczoteczki dla psów i kotów, We have special toothpaste specjalną pastę też, because dogs and cats can't spit, ponieważ koty i psy nie umieją splunąć, so you can't use human toothpaste. więc nie można użyć ludzkiej pasty do zębów. And we know that if you brush their teeth once a day, I wiemy, że jeśli szczotkujesz zęby raz dziennie, it is by far the best thing you can do to stop dental disease. to jak dotychczas najlepsze zapobieganie chorobom zębów. And there's a very recent publication come out
I niedawno ukazała się publikacja, that looked at 6 weeks of teeth brushing gdzie spojrzano na 6 tygodni szczotkowania zębów compared it against a very well-known dental chew i porównano to do bardzo znanych takich gryzaków do zębów and a very well-known dental food that you I- get from the vets. i znane takie weterynaryjne też karmy. And they found by far the daily toothbrushing was far more effective at removing the plaque than any of the other types of treatment. I stwierdzono, że szczotkowanie jest najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zębów niż pozostałe. So there's many things you can do. You need to start when they're puppies and kittens, get them used to this. Więc należy zacząć, kiedy zwierzę jest w wieku tym szczenięcym i kocięcym, Yeah. żeby się do tego przyzwyczaiły. But you have to maintain it throughout life. You don't stop when they become an adult. Ale należy to robić przez całe ich życie, czyli nie zatrzymać się w momencie, kiedy stają się dorosłymi osobnikami. And there's chews and snacks that you can buy, special dental chews, I te wszystkie gryzaki dentystyczne też możemy kupować, toys, zabawki and special foods as well. i karmy też. So it's a combination of approaches. Więc to jest kombinacja różnych podejść tutaj. But be very, very careful with some of these bones. Ale należy uważać na niektóre z tych kości. They can chip teeth. Ym, They can Mogą złamać fracture zęby? teeth. tak, uszkodzić zęby, ukruszyć. Yeah, they can fracture teeth. And in some breeds like the West Highland White, I u niektórych ras jak very West, Westie, are very prone to swallowing bones. one są bardzo podatne na połykanie So kości. just be careful with bones. Więc tutaj należy uważać. But ask your vet about toothbrushing. Ale spytaj swojego lekarza weterynarii o szczotkowaniu zębów. But you can also regularly check your dog and your cat's teeth. Ale w domu również możesz regularnie sprawdzać swojego kota i psa. You're looking for any evidence of blood, Szukasz, czy jest jakiś ślad krwawienia, gingivitis, zapalenie dziąseł, poor eating, że słabo je, saliva, a lot of saliva, dużo się ślini or a bad smell. i zły zapach. But a lot of dogs and cats hide dental disease very well. Dużo kotów i psów świetnie ukrywa choroby zębów. So you really have to think about lifting up the lip and looking at all the teeth. Więc należy unieść lekko ich wargi i spojrzeć na wszystkie zęby. The back teeth tend to be more affected than the front teeth. Te tylne zęby często są bardziej narażone niż te przednie. And you should be going to your veterinarian at least when they're adult, at least once a year, just for a regular checkup. I w momencie, kiedy zwierzę jest już dorosłe, należy udać się do weterynarza przynajmniej raz w roku na kontrolną wizytę. And as they become older and a senior dog, a senior cat, it should be at least twice a year. A w momencie, kiedy się starzeją i to już jest kot lub pies senior, to przynajmniej 2 razy w roku. So that's dental disease. So the Yes, there's- window of opportunity starts when they're young, To są choroby zębów, czyli to okno możliwości zaczyna się w momencie, kiedy są młode, but it also actually continues throughout life. ale później kontynuuje się przez całe życie. So dental disease is reversible. Więc choroby Can be zębów reversible. można odwrócić. So that's the first one. Now the second one is a massive problem. Kolejna choroba to jest poważny problem. So this is overweight and obesity in our pets. Nadwaga i otyłość u naszych zwierząt. We don't know the exact numbers, but it's a high proportion of dogs and cats are overweight or obese. Nie znamy dokładnych danych, ale to jest dosyć spora ilość otyłych kotów i psów. And it can literally affect every single part of the body. I to może wpływać na dosłownie każdą część ciała. So it's not just something we see, Więc to nie tylko coś, co widzimy, it's actually affecting in a bad way the whole body of the animal. ale to naprawdę w zły sposób ma wpływ na całe ciało, każdy organ naszego zwierzęcia. So it affects their quality of life, Wpływa na ich jakość życia and it can also shorten their lifespan. i może też skrócić ich czas życia. And again, the most important
time to start is when they're young. I znowu najważniejszym momentem, by zacząć, jest ten moment, kiedy są młode. And we'll look at a very, again, a human example as to why this is important. I spojrzymy później także na przykład ludzki, żeby pokazać, dlaczego jest to istotne. And nutrition is very important, obviously. I tutaj odżywianie jest oczywiście bardzo istotnym elementem. So you need to feed the right food, so a puppy kitten food, Więc należy dawać odpowiednią karmę, czyli taką dla szczenięcia, kocięcia, at the right time, w odpowiednim czasie, so when they're a puppy and they're a kitten, kiedy właśnie są młode, and feed the right amount. i podawać odpowiednią ilość. So guidelines are given for you on the packaging, Więc jakby wskazania są wam podane na opakowaniu, but you can vary these guidelines according to the condition of the puppy or the kitten. ale możesz na nie wpływać w zależności od kondycji psa albo kota. And we can look at ways that you can, ways that can help you do that. I spojrzymy na sposoby, które mogą ci pomóc w tym. So the next slide is this looking at the effect of overweight and obesity in dogs, and it shows you that it can literally shorten their life. I następny slajd pokazuje efekt, jaki ma nadwaga i otyłość u psów i jak to może wpłynąć na skrócenie ich życia. So this is from a publication that came out from the United States relatively recently. To jest z publikacji ze Stanów Zjednoczonych całkiem niedawnej. And this is showing you the different breeds here, so Chihuahua, Pomeranian, I tu mamy so różne rasy. very small breeds and larger breeds, German Shepherd, Golden Retriever, Labrador Retriever. Na początku tam na górze są małe rasy, później większe. And this is a percentage reduction in the lifespan. So I tu jest procent skrócenia długości życia. so in these dogs it's over 10% shorter lifespan. Więc u tych to jest około 10% krótsze życie. In the Dachshund it's almost 15%. I tutaj to jest nawet 15. So it has a real effect on not just the health, but the lifespan. Więc to ma wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na długość życia. So in fact, we get a shorter lifespan. We get shorter life. Więc tak naprawdę mamy krótsze życie przez to. So what can we do to try and stop this problem? Więc co możemy zrobić, by zatrzymać ten problem? Well, again, like osteoporosis, it starts actually at a young age in all of us. Więc podobnie jak z osteoporozą, to się zaczyna we wczesnym życiu u nas wszystkich. So we come back and talk about you again, children. Więc wracamy Babies znowu and do toddlers. ludzi, do niemowląt. And these are the World Health Organization growth charts for babies. I to są takie wykresy rozwoju, wzrostu od Światowej Organizacji Zdrowia. So very pink for girls, blue for boys. Różowe dla dziewczynek, niebieskie dla chłopców. And the idea is that you plot the weight of the baby and the toddler as they go through age. I chodzi o to, że zaznaczamy wagę, wzrost dziecka też w momencie, na różnych etapach ich rozwoju. And it allows the doctors I to pomaga doktorom, lekarzom and yourself i też wam, to see if there's any problem developing with the growth of the baby. zauważyć, czy jest jakiś problem w rozwoju dziecka. And we'll show you an example now in dogs. Pokażę wam teraz przykład u psów. It's important to say you have different lines. To jest ważne, by zauważyć, że są różne linie. It's important to say that each line is a correct line. I ważne, żeby zaznaczyć, że każda z tych linii jest poprawna. There is no ideal line. Nie ma żadnej idealnej linii. Each one is relevant. Każda jest istotna. The important thing is that when the baby starts to grow, Ważne jest, że gdy dziecko zaczyna rosnąć, it stays pretty much on the same line. zostaje na jednej linii. It's when it starts to move up or move down from that line To w momencie, kiedy zaczyna się oddalać od tej linii, czy w górę, czy w dół, that you start to think there may be a problem. kiedy zaczynamy się zastanawiać, że tam może być jakiś problem. So we'll look at that actually in puppies now. Spojrzymy na to teraz u szczeniąt.
So again, coming out of the United States, Więc znowu ze Stanów Zjednoczonych. not everything comes out of the United Nie States. wszystko stamtąd pochodzi. Luckily, Donald Trump stays in the United States Na most of the szczęście, time. na szczęście Donald Trump tam zostaje, Right, so Przez hopefully, większość so czasu. not everything should come over here. więc nie wszystko musi tu przychodzić. But they have developed, and you can get these from the vets. It's produced by a big commercial company, I to można uzyskać od lekarzy weterynarii. and they've produced growth charts for male and female dogs, I to są takie karty wzrostu dla psów i dla suk. representing 5 different weight ranges. I to pokazuje 5 różnych skali Should be wagi. And it probably covers about 70% of the breeds of dogs that we have. I około 70% ras psów się łapie na to właśnie. Because we have over 300, with the registration, we have over 300 breeds of dogs that we have to think about. Więc ponieważ mamy ponad 300 zarejestrowanych ras psów. And the idea is that you start off with a puppy at what you say is an ideal weight. Więc zaczynamy ze szczenięciem w momencie, który nazywamy idealną wagą. And you start to plot its weight. So you can do this at home, but you depending on the breed of dog, you do need accurate weighing scales. I później monitorujemy jego wagę. Możemy to robić w domu, ale w zależności od rasy musimy mieć odpowiednie wagi, żeby to zrobić. So what we'll do is that we'll follow this puppy and its plot, but you'll start to see it starts to move away from this line, and it starts to cross 2 different lines, and you'll see those as red dots. Więc teraz spojrzymy, jak tutaj to monitorowanie wagi u tego szczenięcia wyglądało i w którymś momencie zauważymy, że zaczyna przesuwać się do innej linii i te kropki będą zaznaczone na czerwono. And this is an indication that in this case the puppy is putting on too much weight, and you need to bring it back onto the same line. Więc to jest taki nasz wskaźnik, że szczenie zaczyna przybierać zbyt dużo na wadze i należy go cofnąć z powrotem na tę linię, od której zaczął. So now it's starting to go off, Tu zaczyna właśnie schodzić z tej linii and now it's crossed 2 lines. i przekroczył już 2 linie. And as with a human baby, I tak jak z niemowlęciem, you have to now start to find out what's going on. Is it just simply too many calories, należy się zorientować, co tutaj jest nie tak. Czy to po prostu za dużo kalorii, or is there another problem czy called? jakiś inny problem. In this case, too many calories, and we just bring it back onto the correct W tym line. przypadku tutaj była tylko kwestia za dużej ilości kalorii i wrócił na odpowiednią linię. So that's something you can start off with the veterinarian, but you can do this at home. Więc to jest coś, co możemy zacząć z lekarzem weterynarii, ale później robić to w domu. Because as with humans, No tak jak z ludźmi, if we have an overweight baby here, jeśli mamy dziecko z otyłością, nadwagą, it's going to cause problems as an adult. to spowoduje problemy w wieku dorosłym. So we really have to take advantage of this window at an early stage. Więc naprawdę trzeba skorzystać z tego okna we wczesnej fazie. And there's other things that you can do apart from weighing the animal. I można też zrobić inne rzeczy niż tylko ważenie psa, So zwierzęcia. there are certain things the vets can also show you to do. Jest też kilka innych rzeczy, które lekarz weterynarii może Ci pokazać, jak zrobić. You can use something called a body condition score. Można użyć coś takiego jak ocena, skala kondycji ciała. And your vet can show you how to do this. I Twój lekarz weterynarii może Ci pokazać, jak to zrobić. And you can actually download these off a website I quite można to easily. ściągnąć z internetu bardzo łatwo. And a body condition score is a visual score, so you look at your dog and score it. I ta skala oceny kondycji ciała to jest, robi się to na oko, czyli patrzymy, ocena wizualna. But you also use your hands to feel the shape. Ale również używamy rąk, by poczuć ten kształt. So body condition score is a very good way of
feeling and seeing the body shape of the dog. Więc ta skala jest bardzo dobrym narzędziem, by zobaczyć i poczuć kształt psa. Because we have so many different breeds, Ponieważ mamy wiele różnych ras, it's very difficult to say that this breed must be this body weight. trudno jest określić, że ta rasa musi ważyć tyle. So body weight is important, but body condition score goes side by side as well. Więc waga ciała jest ważna, ale również ta ocena idzie z nią równolegle. So that's going to help with overweight, but at the same time I thought it would be very useful to give you another chart which is looking at the muscle. Ważne jest również użycie kolejnej skali oceny, która skupia się na mięśniach. Because I've just got a few slides that again is going to finally talk about humans and aging. Mam kilka slajdów, które w fazie końcowej będą mówić o ludziach i starzeniu się. Because losing muscle as we age is actually quite a harmful process. Ponieważ utrata mięśni w momencie starzenia się to dosyć trudne, szkodliwe zjawisko. And the same happens in dogs as well. I to samo tyczy się również psów. And in fact, so there is a scoring system where you can try and feel for the muscle. Więc jest to sposób oceny, kiedy możesz spróbować wyczuć mięśnie. But I'll explain more in a few slides. Ale wyjaśnię w kilku slajdach. So this is the body condition score for dogs, and we have exactly the same for cats. Więc to jest skala oceny kondycji ciała i mamy dokładnie to samo dla kotów. So it's exactly the same process. You look at the cat, you feel the cat, and what you're... Sorry. Dokładnie ten sam proces, czyli patrzysz na kota i też dotykasz. So you're feeling for changes in the body shape. Próbujesz wyczuć jakieś zmiany w ciele. And in cats as well, we get muscle loss. I u kotów również widzimy utratę mięśni. And you're familiar with those old skinny cats that you see. I pewnie widzieliśmy takie stare, chude koty. So muscle loss is a very important consequence of aging that we have to try and address. Więc również tutaj utrata mięśni jest istotną konsekwencją starzenia się, której musimy poświęcić uwagę. And in cats, just to say that, like dogs, there's real consequences of being overweight. In cats, there's a real, if they're overweight, there's consequences, there's problems. I u kotów również widzimy, że w momencie, kiedy są otyłe, to są konsekwencje i problemy. So osteoarthritis. Więc zwyrodnienie stawów. And also sugar diabetes. I również cukrzyca. But we don't tend to get sugar diabetes in overweight dogs. They tend to be different to cats in the way they respond to being overweight. Nie zauważamy cukrzycy u psów, one troszeczkę inaczej reagują na otyłość niż koty. And there's a greater risk of a shorter life if you're an overweight cat. I u otyłych kotów zwiększa się ryzyko krótszego życia. So that's, we got one more, and that's osteoarthritis, but I just wanted to put in a few slides just to really, again, finish off talking about aging and human aging, because this is a very important area of changes that are taking place in all of us, and it starts when we're in our sort of 30s. Więc zaraz przejdę jeszcze do tych choroby zwyrodnieniowej, ale chciałem jeszcze opowiedzieć troszeczkę o tym, jak to wygląda u ludzi i ten proces zaczyna się mniej więcej w wieku naszych 30 lat. And this is a condition called sarcopenia. I to jest sarkopenia, chyba po polsku się tak mówi. And it means poverty of the flesh. Czyli jakby ubogość w mięśniu. So Mięśni. as we age, Czyli razem z wiekiem, one of the bad effects of aging jeden z efektów tych gorszych starzenia się is going to be muscle loss, będzie utrata siły mięśniowej, mięśni, but it's also loss of muscle strength. ale także siły mięśniowej, masy i siły Yeah. mięśni. Now in humans, they can measure muscle mass easily. U ludzi łatwo możemy zmierzyć masę mięśniową. There's a measurement that takes place around the arm. Jest taki przyrząd, który jest wokół
zmierzymy tutaj centymetrem obwód ręki. They can also do a CT scan, Możemy zrobić tomografię komputerową też. so they can measure muscle mass, muscle content of your body. Więc jesteśmy w stanie zmierzyć masę mięśniową naszego ciała. They can also measure strength, Możemy również zmierzyć siłę. so they can get people to grip. Możemy poprosić ludzi o chwyt, zaciśnięcie. Now tuły. we can't do that in dogs. U psów nie możemy We tego can't. zrobić. But this is a problem in humans, To jest And- problem u ludzi. and it's a very serious problem. So in very old, frail humans, Więc to jest bardzo poważny problem i u starszych osób severe sarcopenia taka poważna sarkopenia is a very serious problem. to bardzo poważny problem. And it means that the older person is more susceptible to other problems, I to znaczy, że starsza osoba jest bardziej podatna na inne problemy, such as just simply losing strength and falling over. jak chociażby utrata siły i przewracanie się. So in human medicine, they really want to try and maintain muscle mass and muscle strength. Więc u ludzi próbujemy utrzymać siłę i masę mięśniową. So they want to slow down the change. Więc zmniejszyć, zwolnić te zmiany, They want to reduce its severity, zmniejszyć ich how serious it różnorodność, is. nasilenie. And they want to try and delay to delay the start of muscle loss and loss of strength. I opóźnić ten moment, kiedy tracimy masę i siłę mięśni. And the biggest strategy is nutrition and exercise. I tu głównym tutaj czynnikiem jest odżywianie i ćwiczenie. And so they talk about making sure that even when you're in your 30s, Więc musimy się upewnić, że nawet w wieku 30 lat you're having a good level of protein and amino acids in your diet. masz wystarczający poziom białka i aminokwasów w swojej diecie. And that you also do certain types of exercise. I że również ćwiczysz. Again, the benefit is not going to be for another 30 or 40 years. I znowu korzyść z tego zobaczymy dopiero za następne 30-40 lat. So sarcopenia is another example of a window of opportunity that will benefit the older patient. Więc sarkopenia jest kolejnym przykładem tego okna możliwości, które ma wpływ później na starszych pacjentów. So weight training is very important. Więc ćwiczenie z obciążeniem jest bardzo istotne. And there's many investigators looking at the type of protein that we should be having as we age. Wielu badaczy sprawdza, jaki to rodzaj białka powinien być dostarczany w momencie starzenia się. And they're looking at maybe a very special balance of amino acids that are trying to help retain muscle mass and strength. I że możliwe jest też odpowiednia proporcja różnych aminokwasów, by zachować tę masę i siłę mięśnia. So there's a lot of research going on at the moment to try and help aging humans Więc już w tym momencie jest prowadzonych wiele badań, by zapobiec temu problemowi u ludzi. But again, like the pension story, Ale znowu, tak jak historia z emeryturą, you need to start saving early. musisz zacząć oszczędzać wcześniej. And we also know Wiemy The- także, sarcopenia happens in our old dogs. że sarkopenia zdarza się również u naszych starszych psów. And we've looked at young dogs and old dogs, Patrzyliśmy na starsze psy i młode psy and we've seen the reduction in the muscle mass, i widzieliśmy redukcję masy mięśniowej and at the same time you tend to get an increase in the fat mass. i w tym samym momencie też mamy tendencję do wzrostu masy tłuszczu. So the body shape may not change too much, Więc jakby kształt ciała może się nie zmienić zbyt dużo, but this dog has less muscle and more fat than this dog. ale ten pies ma mniej mięśnia i więcej tłuszczu niż ten drugi. So we can take some of the research done in human medicine and try and apply it to our dogs. Więc możemy skorzystać z osiągnięć medycyny
ludzkiej i spróbować zaaplikować to również do psów. Again, we want to have healthy aging. Znowu chcemy mieć zdrowe starzenie się. So now I'm just going to finish off with the last problem in dogs and cats, and we're on time. Actually, we're very good on time. Mamy dobry czas i przejdę teraz do ostatniego problemu u psów i kotów. So this is osteoarthritis, Więc to jest choroba zwyrodnieniowa stawów. and it affects quite a lot. They talk about 20% of adult dogs are affected by osteoarthritis. I spora część psów i kotów ma ten problem. But in fact, a large number of cats have osteoarthritis as well. Ale również spora część kotów mierzy się z tą chorobą. But cats are very clever at hiding the pain and the discomfort of osteoarthritis. Ale koty bardzo sprytnie ukrywają ten ból i ten problem choroby zwyrodnieniowej stawów. And we know large breeds, so Rottweilers, German Shepherds, Labradors have a genetic risk of developing osteoarthritis. Wiemy też, że duże rasy psów mają genetyczne podłoże do rozwijania tej choroby. So we seem to have more problems with dogs than cats, but we will talk more about dogs, but don't ignore cats. Więc wydaje się, że ten problem zdarza się częściej u psów i będziemy teraz mówić więcej o psach, ale u kotów jest to również bardzo istotny problem. So in both dogs and cats, you can have a abnormal joint with regular weight bearing, Więc zarówno u psów, jak i kotów możemy mieć nieprawidłowy staw i stałe obciążenie wagą. and that can lead to osteoarthritis. I to może prowadzić do chorób zwyrodnieniowych stawów. But you can also have a normal joint, a very healthy joint. Ale możemy również mieć zupełnie prawidłowy i zdrowy staw. But if the animal is overweight, Ale jeśli zwierzę ma nadwagę, or if there's sudden trauma, like albo a road zdarza się accident, wypadek jakiś, then you can damage the joint. wtedy również możemy uszkodzić staw. So what we know about osteoarthritis, it's chronic, Więc to, co wiemy o tej chorobie, to to, że jest chroniczna, so it's slow, więc wolna, but it's progressive. So once it starts, it's always going to get worse. It's not Ale going to get better. jest narastająca, więc w momencie, gdy się zacznie, to zawsze będzie się pogarszać, nie polepszy się. And unlike dental disease and obesity, I w przeciwieństwie do chorób zębów czy nadwagi, you can't reverse it. nie możemy jej odwrócić. And it does affect the quality of life. I wpływa na jakość życia. So this is looking at the side of a dog's elbow. To jest, patrzymy tu jakby z boku na łokieć psa. So this is the top bone here, Tu jest ta górna kość, and this is nasada, the elbow there. a to jest ten łokieć. And this is a dog with very severe A osteoarthritis, to jest very pies severe, z bardzo poważnym, rozległym już chorobą zwyrodnienia stawu. very nasty. And then this is a cat. A to jest kot This is a cat with osteoarthritis, and z chorobą zwyrodnieniową you can stawu. just make out some roughening up here. Trochę widać tutaj takie, So it's a slightly different looking shape of the elbow, but jest No, cats- delikatnie inny kształt tego łokcia. cats do get osteoarthritis. Ale koty też mają ten problem. And again, the important window of opportunity is when we'll focus on puppies now. Więc tutaj ważnym tym oknem możliwości skupimy się teraz na szczenięciach. So really we focus on certain breeds, but all breeds should be fed correctly with the correct puppy food. Wszystkie rasy powinny być karmione odpowiednią karmą dla szczeniąt, But we do worry about the breeds like the Rottweilers, the German Shepherds, ale martwimy się tu Rottweilerami i owczarkami niemieckimi. and calcium and energy is very important, especially excessive calcium in certain breeds like German Shepherds and Labradors. I tutaj ważnymi czynnikami są poziom wapnia i energia, szczególnie ten zbyt duży poziom wapnia u labradorów czy owczarków niemieckich. And then energy is very important. Energia też jest istotna. We need to keep them on that correct growth trajectory. Musimy ich trzymać tego psa na odpowiedniej trajektorii wzrostu. So we want them to be an adult in a very lean, healthy body condition, and the same when they're old. Więc chcemy, żeby ta ich
żeby były szczupłe i miały odpowiednią kondycję ciała. And if they are overweight, I then they jeśli, need to lose weight. jeśli są otyłe, to powinny schudnąć. We know in dogs as little as 6% weight loss U psów wiemy, że chociaż tak niewielkie zmniejszenie wagi ciała przez 6%, o 6%, can improve lameness. może wpłynąć na kulawiznę. And also the vet is very important. So talk to your veterinarian if you're concerned at any stage. I oczywiście lekarz weterynarii jest tutaj ważny, więc jeżeli jesteś zaniepokojony, to porozmawiaj z nim. So now we just come to the last few slides, and with 1 minute to go, we've been straight on time. Więc mamy jeszcze kilka ostatnich slajdów. So the whole story is around windows of opportunity. Więc cała ta opowieść jest o oknach okazji, możliwości, It's around healthy aging. o zdrowym starzeniu się, It's about regular health checks, o regularnych wizytach, kontrolach, starting with the puppy and the kitten, zaczynając ze szczenięciem i kocięciem and then continuing through to when they're adult. i kontynuując to do momentu, kiedy są there's starsze, dorosłe. There's a lot that you can do. I tam jest wiele możliwości dla nas, które możemy zrobić. So I wanted to really perhaps look at changing the way you view aging. Więc chciałem się naprawdę skupić na zmianie sposobu patrzenia na starzenie się. It's a very natural and healthy To jest process, bardzo naturalny i zdrowy proces. and we need to apply the same strategies to our puppies and kittens that we do in our own life. I te same strategie, które używamy w naszym życiu, powinniśmy używać również w życiu naszych psów i kotów. And nutrition is one of the key. Remember, you have 75% of an opportunity to influence the life of your puppy and kitten. Mamy te 75% możliwości wpływania na życie naszych zwierząt. So you have a huge opportunity to influence the health of your pet. Więc mamy naprawdę dużą możliwość wpływania na zdrowie naszych zwierząt. Involve the veterinarian in your decisions. Oczywiście jakby włączajmy w to w nasze decyzje lekarzy weterynarii And at the end, you will have a very happy and healthy pet. i dzięki temu będziemy mieć szczęśliwe i zdrowe zwierzę. So my penultimate, my last but one slide is about you again, as you've been very polite sitting there listening to my terrible English. Więc ostatni slajd jest znowu o was. Byliście bardzo dzielni i mili, słuchając mojego okropnego angielskiego. About our aging and our pets, and just to let you know that there's a number of there's a publication that says it's okay to watch cat videos on YouTube. Jest kilka publikacji mówiących o tym, że to dobrze jest oglądać filmiki z kotami na YouTubie. It's good for your health. Że to jest dla nas dobre dla naszego zdrowia. And owning a dog will make you live longer than if you don't own a dog. A posiadanie psa sprawi, że będziemy żyć dłużej w porównaniu z tymi osobami, które nie mają psa. So you've got a 31% less risk of having a heart problem. Więc mamy 30% zmniejszone ryzyko posiadania problemów serca. And if you do have a heart problem, you'll be a lot better if you have a dog when you come out of hospital. A jeżeli już zdarzy nam się problem z sercem, to na pewno powrót do zdrowia będzie u nas wyglądał lepiej niż u osób, które nie mają psa. So it works both ways. Więc to działa w dwie strony. So I leave you and I wish you happy aging, Więc życzę however wam old you may szczęśliwego be, and thank you very starzenia się much. i dziękuję bardzo.